Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować akwarium dla żyworódek, akwarium towarzyskie. Akwarium ma 100 cm na 40 wysokość i 40 szerokość. Jak widać, jest tu strefa dość mocno zarośnięta, gdzie możemy sobie zaobserwować dość sporo na rybku. Zbiornik jest zrobiony pod mieczyki i molinezje, które tutaj są. Jeżeli chodzi o mieczyki, to są to mieczyki Montezumy. Tu jest mój pan, a cała ta reszta łastry pochodzi od niego i od jego dwóch partnerek. Jedna z nich jest tutaj, o i druga też jest. Już jest pękata. Jeśli chodzi o tą rybkę tutaj, to jest nie molinezja, tylko limia melanogaster. Niestety nie chcą mi się rozmnożyć te limki, szkoda bardzo. Trzeba będzie próbować, może po prostu mam słabe ryby. Miałem dwie pary, mam je już dużo ponad rok. No i została mi jedna para i zero na rybku, nigdy nie było nic. Problem też mam z tymi tutaj molinezjami. To jest Poecilla mexicana, czyli molinezja meksykańska Catazaja. To rzeka Catazaja. Gdzie jest samiec? Chciałbym wam pokazać samca. Samiec jest dość kolorowy. O, tutaj jest. On jest tak ruchliwy. O. Teraz to słabo widać. Jego brzuch jest żółto-pomarańczowy. O, teraz widać. No i ogon jest szary z taką pomarańczowo-żółtą obwódką. O, teraz było świetnie widać jego barwy. Też nie chce mi się rozmnożyć. Nie wiem, raz jakieś były małe ryby, ale strasznie były rachityczne i było tam chyba ze 3-4 rybki. Zostało mi później samica, która dorosła, no i samczyk, który został zatoczony przez tej samca. Niestety w przypadku żyworodnych ryb to jest tak, że większość tych gatunków powinno się trzymać albo w haremie, albo w dużej grupie. Jeżeli macie dwa samce lub trzy, no to zawsze prowadzi do walk. Najgorzej jak są dwa, no bo ten jeden jest skazany na zagładę, będzie prześladowany wiecznie, no chyba że akwarium jest na tyle duże, że on może się gdzieś schować. No tutaj by to było możliwe, ale i tak byłby prześladowany. No chyba że byłoby ich 5-6 lub więcej, no to wtedy te samce nie są już takie agresywne wobec siebie. Wiadomo, że tutaj wkrótce pojawi się sporo samczyków. Jak widać, podrostków jest już całe mnóstwo. No zobaczymy. Teraz nie wiem, czy to będzie widać, jest trochę świeżego na rybku. O, może jest coś z Molinezji tutaj, kto wie. Może wreszcie jakieś są. Mam nadzieję, bo o ile tą melanogaster limkę idzie zdobyć, no to tej Molinezji nie idzie zdobyć. Niestety nie ma już ich u Tomasa. Jestem jedynym znanym posiadaczem tych ryb. No i cóż, trzeba się uzbroić cierpliwość, może się uda. Mam tu też kilka młodych gambuzji. Chciałbym wam pokazać, ale teraz nie widzę żadnej. Gdzieś się poukrywały. One były razem z tymi myczykami młodymi. Nie umiałem ich rozróżnić. O, tam jest samica gambuzji. Nie, to młody mieczek. Nie, chciałem powiedzieć doch. Ale w polskiej nie ma takiego słowa. To była jednak gambuzja, ale one siedzą teraz tam w tych całych krzorach. Jak widać, całą w zasadzie robotę robi Cryptocorna retrospiralis.
Tutaj mam sadzonkę kryptokoryny usteriana. No, została mi jedna sadzonka. Kiedyś miałem dużą roślinę z masą odrostu, która to roślina zakwitła. Gdzieś tam na kanale jest filmik z tego. Zobaczymy, jak znajdę, to wrzucę w linku. Jeżeli nie, no to trudno, kiedyś indziej. Ta tutaj to jest Retrospiralis. No i jeszcze jeden gatunek rośliny to jest Anubia znana. Olbrzymia kępa. Osoby, które pamiętają, jak zakładałem to akwarium, a założone jest 10 września 2025, no to na pewno widzieliście, że nie było tych anubiasów aż tak dużo. Przeszły okres glonienia. Teraz, jak widać, nie ma na nich zielenic w ogóle. Natomiast był taki moment, że zaczęło się coś kiełbasić w baniaku parę miesięcy temu i zgloniały mi dość mocno. Znaczy, no, zielenicami się pokryły. Ale przy pewnej dozie cierpliwości te zielenice też padają i liście wracają do stanu poprzedniego. Tam jeszcze widać takie pojedyncze liście, stare, o, te jak ten. Jeszcze nie wszystkie te algi się całkiem rozpuściły. No ale jest fajnie. Powyżej to jest Megiawajski, tak mi się zdaje. Przynajmniej tak bym go określił, że to jest Megiawajski. Ale całą masę mchów tutaj posprowadzałem swego czasu do Fishroomu, więc to mi się pomieszało wszystko. No, z mchem jest tak, że w zależności od oświetlenia no, on ma różny pokrój, różnie rośnie. No, ryby mają miejsce do pływania, jak widać. Przerzedziłem te kryptokoryny, bo był taki moment, że dość gęsto tu było. Jednak no, mieczyki ze względu na swój miecz, a szczególnie te Montezumy, potrzebują troszkę więcej miejsca. Nie może być aż tak super gęsto. Tak jak teraz, cofnijmy. Wydaje mi się, że jest optymalnie. Jest miejsce, gdzie na rybek może się schronić i miejsce, gdzie stare mogą pływać i żerować sobie w spokoju. No, trzeba pamiętać, że ten miecz no, przeszkadza samcowi dość mocno. To tak jak ogon pawia. To jest tylko ozdoba dla samic. No i świadczy o dobrej kondycji właściciela. No bo skoro udało Ci się przeżyć w naturze z takim długim mieczem, to znaczy, że jesteś silny i dobrze pływasz. Ale zauważcie, że ten miecz jest dłuższy od ciała tego samca. Przepiękne mieczyki. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to jak widać jest całkiem spora grupa młodych. Także mógłbym odstąpić. No chyba, że poczekacie, aż zaczną rosnąć miecze u samczyków. No bo teraz trudno powiedzieć, które ryby są które. Jeszcze za młode. Jeszcze miecz nie rośnie. Zbiornik dość prosto zrobiony. Podłoże żwirowate. W miejscach, gdzie nie planowałem roślin, znaczy może inaczej, no, bo powyżej są rośliny, anubiasy, ale one raczej w ten sposób epifitycznie rosną. Porastają jakieś stałe powierzchnie. Natomiast takie rośliny, które się ukorzeniają mocniej, tak jak tutaj na załączonym obrazku kryptokoryny, no tutaj mam tego podłoża więcej, jak widać. Ono rośnie do tyłu. Natomiast tu jest tylko taka minimalna warstwa. Płyty piaskowca, jakieś większe głazy. No i to wszystko. Naprawdę prosty baniak. Dla żyworodnych naprawdę bardzo dobrze się taka aranżacja sprawdza. No, gdybym jeszcze tam tło dał czarne z tyłu, bo widać tutaj deskę wzmacniającą regał, no to jeszcze większa głębia by się zrobiła, ale myślę, że nie jest źle. Dość zdrowy baniak, dość dobrze wszędzie. Wszystko się już w nim ustabilizowało, jak widać. Szczególnie te anubiasy mnie cieszą,
bo no, naprawdę świetna, soczysta kępa od samego dołu do góry. Kiedyś może w ogóle zrobiłem bania, gdzie będą same anubiasy, kto wie. W każdym razie mam tych anubiasów, szczególnie nana, dość sporo w różnych baniakach. Świetna roślina, bardzo łatwa, bardzo dobrze się oddaje w fish-roomie, dużo lepiej niż w domu. To ze względu na brak wpływu światła słonecznego. Anubias jako roślina jest bardzo prosty, ale jest jeden warunek, niezmienność warunków. Przede wszystkim jeżeli chodzi o oświetlenie, jakość wody. No, w przypadku tych roślin dość dobrze rosną w wodzie średnio twardej i twardej, chociaż im bardziej twarda woda, tym większa szansa na pokrycie się roślin zielenicami. Oprócz ryb mam tu też krewetki, jak na pewno zauważyliście. Te krewetki pochodzą z Sulawesi. To tak zwana krewetka wyspowa, Caridina parensis parvidentata. Bardzo ciekawa krewetka, dość prosta, dobrze się rozmnażająca. Jak widać, moje krewetki przyzwyczajone są do ryb. Oczywiście osecki nie pokazują się, bo zostałyby zjedzone, rzecz prosta, ale dorosłe krewetki żarują bez problemu, jak widać. Szczególnie podobały sobie ten kamień, zresztą on tutaj jest właśnie dla nich. Gdyby nie było ryb, no to ten kamień byłby cały pokryty krewetkami. Nie wszystkie krewetki oczywiście, które są w akwarium, będą na tyle odważne, żeby wyleźć. Te najgłodniejsze wychodzą, pozostałe gdzieś tam się czają, mają tutaj sporo miejsca. Szczególnie dużo musi być ich tutaj w tym anubiasie. O, pojedyncze widać, ale są tam w głębi na pewno. No to jeden z moich prostszych i zarazem jeden z lepszych baniaków. Jedyne co, no to ta limia melanogaster, nie wiem czemu nie chce się tu mnożyć. No i problem jest z tą molinezją. No ale z nią miałem od samego początku, były już w 3 różnych baniakach z trochę różnymi parametrami wody. No i to też nic nie dało. Natomiast samiec aktywnie tutaj działa z samicami, nie wiem z czego wynika fakt, że nie chcą się okocić. Jeszcze jest możliwość taka, że powinienem im znacznie bardziej podnieść temperaturę, no bo teraz mają tutaj 23-24 stopnie. Być może gdybym podniósł temperaturę powyżej 26 stopni, to jakoś wpłynęłoby to na ryby. Samice co jakiś czas są pękate, więc coś, tak jak na przykład ta tutaj samica u góry, coś powinna rzucić, a przynajmniej ta obok, nie wiem z czego to wynika. Może samiec jest zbyt spłodny, no albo ronią zarodki, tylko pytanie dlaczego. No trudno mi jest powiedzieć, czemu tak się dzieje. Bardzo chciałbym mieć od nich przychówek, no bo tak jak wspomniałem, to rzadkie ryby, a nawet bardzo rzadkie. No ale cóż, tak to już jest z dzikusami, że nie zawsze chcą się nam rozmnażać, a inne wprost odwrotnie, tak jak w przypadku tych tutaj mieczy. Ale to nie każde mieczyki dzikie tak chętnie się mnożą. No lepsze od nich są tylko Helleri, które mam, a i Mojola. Ich jest jeszcze więcej. No ale one wcześniej wystartowały i więcej samic było. Chętnych na mieczyki Montezumy zapraszam do kontaktu. Na pewno będziecie zadowoleni z jakości moich ryb, a to naprawdę jeden z najładniejszych mieczyków. To wszystko na dzisiaj w tym filmie.
Już i tak troszeczkę przeciągnąłem. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnej relacji z moich akwariów. Cześć!